Czym jest delikatna stylizacja objętościowa? W jaki sposób tworzyć kępki przy technice 2D? Tego wszystkiego dowiecie się już w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Klaudia Kawińska i jestem instruktorem poszlaszy z Łodzi. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat delikatnej stylizacji objętościowej, a mianowicie o technice 2D. Dlaczego stała się ona tak popularna wśród naszych klientek? Czy wykonać ją może tylko osoba zaawansowana technicznie? Przedstawię Wam dzisiaj 2 sposoby na tworzenie kępek. Jedną dla osób zaawansowanych, drugą dla osób początkujących. Zostańcie ze mną! Do pracy potrzebować będziemy szamponu, pędzelka, soli fizjologicznej, płatków kosmetycznych, płatków hydrożelowych, taśmy papierowej, taśmy perforowanej, rzęs 01 w odcieniu czekoladowym, Crystal Glue Holder, klej, pensetę do separacji, pensetę do łapania. Stylizacje objętościowe stały się dużo bardziej popularne niż metoda 1:1, ponieważ dawały one nam możliwość zwiększenia objętości rzęs naturalnych naszej klientki. Nie oszukujmy się, jednak takie 2D, 3D to było trochę za mało, a więc powstał trend na mega gęste gąsienice, można by powiedzieć. Ale w obecnych czasach ten trend troszeczkę zanika i z powrotem powracamy do delikatnych i subtelnych objętości, takich jak 2D. Pracę klasycznie rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu z naszą klientką w celu wykluczenia wszystkich przeciwwskazań. Dodatkowo nie zapomnijcie o wypełnieniu karty klienta. Klientkę należy odpowiednio przygotować do zabiegu, wykonując demakijaż za pomocą pianki, pędzelka i soli fizjologicznej. Niewielką ilość pianki nakładamy na pędzelek, następnie nakładamy na rzęsy naturalne i oczyszczamy je od nasady po same końce. Następnie poprzecznymi ruchami doczyszczamy przestrzenie międzyrzęsowe. Całość spłukujemy solą fizjologiczną lub wodą mineralną. Kolejno czas na separację dolnych rzęs. Wykonujemy ją przy pomocy płatków hydrożelowych. Płatkiem łapię rzęsy w środkowej części, naciągam je w dół i od razu proszę klientkę o zamknięcie oczu. Moim sposobem na to, aby klientka czuła się komfortowo, jest przyklejenie płatków w jak najszybszy i nieinwazyjny sposób. Tutaj nie skupiam się na tym, aby perfekcyjnie przykleić kącik wewnętrzny i zewnętrzny, dlatego że poprawię to już na zamkniętym oku mojej modelki. Delikatnie unoszę kącik wewnętrzny, sprawdzając, czy żadna rzęsa nie ukryła się. Analogicznie tą samą czynność wykonuję w kąciku zewnętrznym. Wspomagam się taśmą papierową, przyklejając ją na krzyż. Spowoduje to, że płatki nie będą się przesuwały, a kilka niesfornych rzęs, które wyskoczyły spod płatka, będą zabezpieczone. Po wykonaniu separacji czas na odtłuszczenie rzęs i przestrzeni międzyrzęsowych. W tym celu używam cleanera, mikrobraszy i patyczka drewnianego. Czas na lifting górnej powieki. Wykonuję to za pomocą taśmy perforowanej. Odrywam niewielki kawałek taśmy, przerywam ją wzdłuż, następnie delikatnie usuwam nadmiar kleju, odciskając ją na rękawiczce. Taśmę delikatnie naciągamy po skosie w taki sposób, aby nie otworzyć oka klientki. Zbyt mocne naciąganie spowoduje powstanie przestrzeni, przez którą będą dostawały się opary kleju, a te działają wysuszająco na śluzówkę oka. Czas na dobranie odpowiednich długości. Jeżeli chcecie, a na pewno chcecie, żeby Wasza stylizacja była wykonana w sposób profesjonalny i bezpieczny, to nie przedłużamy rzęs o 30%. Pamiętajcie o tym. Moja modelka natomiast ma długie i proste rzęsy, a więc ja już z pewnością tych rzęs bardziej przedłużać nie będę. Jeżeli klientka ma proste rzęsy, to pamiętajcie, że ta prosta rzęsa wydaje się dużo dłuższa niż finalnie byłaby ta podkręcona. Dla ułatwienia swojej pracy dzień wcześniej możecie wykonać laminowanie rzęs. Czas na rozpisanie efektu. Wykonujemy to za pomocą cienkopisu. Pamiętajcie, aby Wasza praca była symetryczna i rozpisujcie efekt jednocześnie na obu oczach. Stylizację 2D wykonujemy przy pomocy rzęs o grubości 0,1 i 0,07. Moja modelka ma grube i zdrowe rzęsy, a więc wykonam jej stylizację z rzęsami o grubości 0,1. Natomiast jeżeli rzęsy są delikatniejsze, wybierz 0,07. Pracę tym razem rozpoczynam od kącików zewnętrznych techniką na książkę, czyli wypełniam rzęsę za rzęsą. Jeżeli jesteś osobą początkującą i dopiero stawiasz pierwsze kroki w stylizacjach objętościowych, bądź dopiero chcesz te kroki postawić, pokażę Ci, jak wykonać taką kępkę 2D w bardzo szybki i prosty sposób, bez stresu, czy ta kępka wyjdzie, czy nie wyjdzie. Wystarczy, że weźmiesz pojedynczą rzęsę, złapiesz w połowie i ściągniesz na siebie. Następnie moczymy ją w kleju około 2-3 mm i przyklejamy do rzęsy naturalnej, kierując ją delikatnie w stronę zewnętrzną.
Kolejno łapiemy drugą rzęsę i wykonujemy tą czynność dokładnie w ten sam sposób. Moczymy w kleju i aplikujemy do poprzedniej rzęsy, pamiętając, aby nakierować ją w przeciwną stronę do poprzedniej. Taki sposób pracy dla osób początkujących jest zdecydowanie lepszy od klasycznego tworzenia kępki, ponieważ niweluje ryzyko nieprawidłowego ściągnięcia bądź popsucia kępki w procesie jej tworzenia. Ja w ten sposób pracuję w kącikach wewnętrznych, jeżeli mam do czynienia z problematyczną klientką. Czas na przedstawienie drugiej techniki, a zarazem mojej ulubionej, czyli drapanie z odstawieniem. Łapiemy dwie rzęsy, zaciskamy pensetę i ściągamy na siebie. Kępkę odkładamy po prawej stronie. Czas na wydrapanie kępki. Wykonujemy to czubkiem pensety delikatnie na prawą stronę i na lewą, tak jakbyśmy chciały rozkładać karty do gry. Nie używajcie zbyt dużej siły docisku, ponieważ możecie uszkodzić rzęsę, co będzie widoczne dopiero po ściągnięciu jej z paska. Kępka gotowa. Czas na ściągnięcie jej z paska. Wkładamy pensetę ciut powyżej połowy i ściągamy powolnym ruchem do góry i na siebie. Zbyt wysokie łapanie może spowodować wyślizgnięcie się rzęsy z pensety, ponieważ przy końcu, tak jak nasze naturalne, są odrobinę cieńsze. Czas zamoczyć kępkę w kleju. I tutaj moczymy ją około 2 mm. Pamiętajmy, że kępka spija dużo szybciej niż pojedyncza rzęsa. Czas na przyklejenie jej do naturalnej rzęsy. Zwróćcie uwagę na to, aby zatrzymać ten ruch, zanim wypuścicie kępkę z pensety. Podczas pracy oczywiście pamiętamy o odpowiednich kierunkach i odstępach, a w szczególności o kierunkach. A w zasadzie i o kierunkach i odstępach, ponieważ to właśnie od nich zależy dokładność i trwałość Waszej aplikacji. Po zakończonej pracy sprawdzamy, czy powstały sklejki i czy aby na pewno żadna rzęsa nie przykleiła się do płatka. Jeżeli tak, to delikatnie ją rozklejamy. Następnie usuwamy płatek i pozwalamy klientce otworzyć oczy. Tak prezentuje się nasza modelka przed i po wykonaniu stylizacji objętościowej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jestem przekonana, że tworzenie kępki 2D nie będzie stanowiło dla Was już żadnego problemu. Dajcie znać w komentarzu, która technika pracy Wam się spodobała bardziej, bądź którą pracujecie. Do zobaczenia za 2 tygodnie w kolejnym odcinku.